Dzień dobry, witam w kolejnym odcinku Zagrajmy w Cyberpunk 2077 plus Widmo Wolności, odcinek 9. W dzisiejszym odcinku robimy sobie w dalszym ciągu zadania poboczne i będzie to aktualnie jadę do cyberpsychozy, później prawdopodobnie czeka na nas jakiś kontrakt, a później to było fest ciekawe, a później zobaczymy, co tam los pokaże. Może zdążymy jeszcze zrobić zadanie poboczne, dlatego że optymistycznie miało to wyglądać dużo lepiej niż wyglądało, w sensie takim, że te kontrakty nie zajmą mi aż tyle czasu, a okazuje się, że te kontrakty zajęły mi strasznie dużo czasu. Plusem tego wszystkiego jest to, że został mi jedna cyberpsychoza i jeden kontrakt i jedno zadanie poboczne. Więc tak, na dzisiaj na pewno skończymy wszystkie zadania poboczne. Mówię to z pełną świadomością, choćby miał tutaj siedzieć 2 godziny. To zrobimy. Ucu. Nie ma to jak techniawa w aucie. Ten piesek w ogóle jest bardzo fajny. Coś mi przypomina, ale nie wiem co. Jeszcze te oczy, w sensie te oko jedno. Coś mi przypomina. I to jest gdzieś tutaj, mówicie, tak? Czyli gdzieś będę musiał wejść pewnie po schodach, żeby dotrzeć do tego pana psychicznego. Ja wiem, że to co ja mówię, to jest może trochę gorszące i takie obraźliwe, ale jakby to są wszystko żarty, nie? Więc proszę się tutaj nie obrażać. Ani nic. Zresztą nie sądzę, że ludzie, którzy mogliby się obrazić, oglądają moje rzeczy. Hey, V, could you investigate something for me? Caught wind of a scuffle at the docks. Could be junkies, but this thing smells like a cyber psycho flare-up to me. And I want to know if drugs played any part. A cold body's no good to check, so keep him alive. No postaram, Regina, ale widzisz, jak to ostatnio wygląda. Ja gościa spały, a on mi umiera. Co tu jeszcze? Jeszcze jedno, takie miejsca zawsze mają dobre zabezpieczenia, więc on musi być bardzo silny. Cholera. To mi nie dało. Nie reaguje, bo ciężkie uszkodzenia ciała po ciosach tępym narzędziem. Zapis rozmowy jakiś mamy. Hej Frank, no. Weźmiesz moją zmianę dziś wieczorem? Chyba żartujesz, jestem na nogach od 48 godzin. Stary wie mnie, prosiłbym, gdyby to nie było ważne. A o co chodzi? Udało mi się zdobyć 2 bilety na mecz blackoutów na dziś wieczór. Wiesz, że mój mały oszalał na ich punkcie. Na żaden inny termin nie było miejsc. Błagam, stary, odwdzięczę się za tę jedną zmianę, wezmę 3 twoje. No niech będzie, tylko załatw mi jakieś stymulanty, żebym się tu nie przewrócił. Masz tak w banku, dzięki. Spoko, cyknij mi fotkę na meczu. Czyli obstawiam, że szukamy tego Franka, który no po tych stymulantach i tym wszystkim dostał, powiedziałbym, zaburzeń? Wow. Przepraszam, iż przeszkadzam. Pociąg gościu jest naprawdę ciężki. Dobra, pierwsze co, to trzeba będzie robić to ostrożnie. Gościu ma konkretną pukawę. I się menda doładowuje chyba. Cholera. Starcie. Może to menda jedna. O, zlazłeś. Fajnie.
Dawaj! Wal go tą pałą! Nie uciekaj, ani nie próbuj. Bardzo dobrze, chyba się udało. Błyszczyk. Oj, Alek, mówiłem ci, żebyś trzymał się z daleka od błyszczyku. To straszne gówno, które zostało podkręcone tak, żeby maksymalnie uzależniać. Dlatego właśnie w momencie odstawienia odczuwasz tak silny ból, którego nie da się stłumić ani proszkami przeciwbólowymi, ani edytorami bólu. Jedyny środek, który mógłby złagodzić twoje symptomy, to paramotakol produkcji Body Weight. Life Reservation Systems. Z tego co widzę, mają go na stanie w jednym z magazynów w Little China. Problem w tym, że paramotakol, widzę to słowo i chcę przeczytać paracetamol, jest bardzo drogi, a ty, brachu, będziesz musiał go żreć jak draże, żeby stłumić efekty odstawienia po błyszczyku. Coś tutaj jeszcze mamy, swoją drogą. I to co? Za jeden? Raport. Pokaż ten raport. Szkic raportu z dystrybucji w dokach. Muszę to złamać. Okej. Zrobiłem bilans ostatniego miesiąca i wszystko wskazuje na to, że osiągnęliśmy sporą nadwyżkę do zakładanego planu. Rozmawiałem ze strażnikiem Frankiem i według informacji od niego największy obrót przynosi nasz nowy sztandarowy produkt błyszczyk z paramotakolem. Frank zwraca uwagę, że nasiliły się próby włamań do magazynu, jako że nasza świeżynka jest mocno uzależniająca. Domagał się w związku z tym większej liczby strażników i lepszych zabezpieczeń, ale załatwiłem go od ręki. Po prostu poinformowałem go, że zawsze możemy go wymienić na droida od Kang 2, skoro sobie nie radzi. Tao, nie tu. Więc myślę, że już nie będzie wracał do tematu. Trzeba sprawdzić, jakby nam się to w dłuższej perspektywie opłacało, bo może warto go wymienić i tak. Zakładam tu dalsze wzrosty w planie krótkoterminowym. Do długoterminowego brak danych, jak nowy produkt będzie wpływał na przeżywalność klientów. Są doniesienia, że wzrósł odsetek zapadających na cyberpsychozę. To się pokrywa z naszą siecią dystrybucji, ale w raporcie oczywiście wykażemy, że nie. Za kilka miesięcy być może będziemy w stanie zrobić w miarę dokładną symulację. Frankowi dałem dodatkowe zadanie zbierania dla nas tych danych w jego serwerze. Okej. Ale coś tutaj jeszcze mamy do przeczytania. Joski? Yotaro i Hitoro to wiem. A nie wiem. Czekaj, to jest z poprzedniego odcinka z Yotaro. Jak gościa zabiłem. Nie, to nie jest ten... Teraz już nie wiem. Chociaż chyba tak. Nie, to chodzi o tego typa, którego zabiłem tam w tych dokach. Wczoraj. Nie powiązane. Cyberpsychol? Teraz co to jest? Alice posprzątaj, Johnny, Deng, rozkazy, Bobby i Frank. Bilet do pierwszej ligi, to jest to, czego nie przeczytałem. Blake, przestań się zachowywać jak dziecko i tak wiem, że czytasz te wiadomości, nawet jeśli nie odpisujesz i chcę, żeby myślał, że masz mnie w dupie. Robota w Night City idzie nieźle, co prawda konkurencja jest zabójcza i musiałem zainwestować w dużo więcej wszczepów niż pierwotnie zakładaliśmy. Ciężko mi było się w tym odnaleźć, miałem dziwne jazdy, jakbym był w nie swoim ciele, ale udało mi się temu zaradzić i teraz jest spoko. No i najważniejsze, że dzięki temu jestem już o włos od złotego zlecenia, wiem to. Zdobędę tę robotę i rozjebię ją w pięknym stylu, w końcu będziemy żyli na takim poziomie, na jaki zasługujemy. Kocham cię bardzo i tęsknię, twój Alek. Czyli gościu robił to do jakiejś dziewczyny, no. Blake. Odkryłem małą, nielegalną dystrybucję leków w porcie. Oferta jest też rozszerzona o kilka rodzajów dragów. Klienci to głównie lokalna biedota. Ostatnio nasilał się wśród nich problem cyberpsychozy, więc myślę, że jest jakaś korelacja, szczególnie z nową mieszanką narkotyku, która jest tu hitem. Zgarnij faceta, leży grzecznie i szybko nie wstanie. Może uda się zbadać ten szajs, który na pewno ma we krwi.
Przepraszam, musiałem się napić. Super, dzięki za wiadomość. Korpy nie lubią sobie brudzić rąk kontaktami z ulicą, ale jak jakiś dealer miesza błyszczyk z pyłem węglowym czy innym gównem, to wszyscy są zachwyceni, bo kasa się zgadza. A jeśli przy okazji zginie jakiś niepożądany element, to tym lepiej. Okej. Mamy to. Z gościem poszło w gruncie rzeczy całkiem gładko. Dobra, schowaj tą pukawę. A my... Cóż, lecimy do kontraktu. Kto wie, co może się tu kryć? Otóż ja wiem. Kontrakt. Dobra, lecimy. Aha, to już jest tutaj. No to nie za daleko. Ale dobra, zróbmy to tak, jak gra sobie tego życzy. Czyli zjedźmy tutaj. Nie ma tu gdzie zaparkować za bardzo. Tutaj na chodniku, no jedynie. Co my tu mamy? Hey, V, got a friend in need. Wants to snatch back an eye he lost playing cards. An implant, I mean. Should be some easy breezy ends. You in? Catch the deets attached. Prosta, przyjemna robota, mówisz, tak? Zobaczymy. Typ kontraktu: odzyskanie własności, cel wszczep Jacoba Lamba, lokalizacja bar Cherchez La Femme przy Calredon Street. Szczegóły. Dzwonił do mnie mój kumpel ze starych dobrych czasów, Jacob Lamb, reżyser, a raczej były reżyser, bo potem jak Bushido X przyniosło miliardy strat, facet nie zrobił już żadnego filmu. Jacob żyje z tego, co wygra w pokera. Jakiś czas próbował szczęścia w nielegalnym kasynie Tigersów na tyłach restauracji Cherchez La Femme. Nie szło mu, ale zamiast odejść od stolika czekał, aż się odkuje. Najpierw spłukał się z kasy, potem przegrał zegarek, obrączkę, a w końcu nawet cyberoko. Jacob chciałby odzyskać swój wszczep. Przesyłam ci koordynaty kasyna, w którym go przegrał. Z tego co wiem, oko ciągle jest w lokalu. Jak to załatwisz, to już twoja sprawa. Faktycznie wygląda to na całkiem spoko zlecenie. Wiem, że będą tam Tigersi. Wiem, że Tigersi... No cóż, już mieliśmy trochę do czynienia ostatnio z nimi. Jest to grupa całkiem zorganizowana. Wy nie będziecie chcieli pogadać? A ty? Już nie widzę, żeby... Aleś miły. Dopalacze, ale wiesz co, pozbędę się przynajmniej dziadostwa. To mnie wnerwia, tak jakbym nie mógł 2 razy sobie kliknąć. Jakoś nie sądzę, żeby tam było coś przydatnego. A tylko leży i miejsce zużywa. Samogon, Boże drogi. Do widzenia. To jest po prostu kibel. A jak wejdę tutaj, to właśnie się to stanie. Przeczuwałem to trochę. Ale spoko. Od czego są save'y, nie? Jakby... Zadanie to będzie podobne do poprzedniego. Takie mam wrażenie, bo też mamy lokal, też mamy jakby knajpę. Też muszę wejść inną stroną niż powinienem. Teoretycznie powinienem. W sensie o główne wejście chodzi, nie? Jedynie to, że nie będziemy mieli zabójstwa, tylko odzyskanie własności. Znaczy odzyskanie własności, generalnie kradzież, nie? A nie odzyskanie własności. Ale dobra, zobaczmy, co my tu mamy. Dzień dobry. Albo nie pogadamy.
Tu mamy typa, który płacze. No Jezu, przecież co, nie mogę tam przejść? Ty cholero jedna. Nerwił mnie. Ale dobra, okej. Pełna ostrożność, okej. Swoją drogą piję aktualnie piwo piernikowy foch i muszę przyznać, że mi bardzo smakuje. Nie jest ten piernikowy foch taki... Mogę tu wejść? Nie mogę. Zresztą gościu z pizzą też czeka i też nie może. Tu też są jakieś typy. Dobra, nie, robimy to inaczej. Nie jest ten piernikowy foch taki nachalny, że nie czuć bardzo tego piernika, nie? Dobra, bo mnie wnerwiasz. Idź się interesuj. Tak jest. I tu sobie bądź, bo w tym momencie mówisz wszystkim sayonara. A ja wbijam wam na chatę. No różże się, kobito. I odwróć się. Bardzo ładnie. Bardzo dziękuję. Twoje poświęcenie nie pójdzie na marne. Okej, co my tutaj mamy? Mamy jakąś amunicję, jakieś Unity. Kasa. Tu jest chyba jakaś lekturka. Ale najpierw sobie zajrzyjmy do laptopa. Magazyn Nowe Zamki. W związku z powtarzającymi się kradzieżami wymieniliśmy zamki w magazynie. Klucze będzie można odebrać tylko pod zastaw. Może to was czegoś kurwa nauczy. Hej, co do akcji w kasynie wczoraj, okej, zgoda, pomogłem szczęściu, przyznaję się, ale co? Twoja kasa to była, że taką ofertę zrobiłeś? Naprawdę trzeba mnie było prać po pysku i wyrzucać przez okno? Niemiłe to było, ja nie lubię, kiedy ktoś jest dla mnie niemiły. Bywa, że jestem potem niemiły dla tej osoby albo dla jej bliskich. W tym temacie dowiedziałem się, że masz syna z poprzedniego małżeństwa, mam nawet jego zdjęcie, jego adres. Jesteś inteligentnym gościem. Wiesz, do czego zmierzam, więc mam taką propozycję. Zrób przelew na kwotę, którą wygrałem, a ja zapomnę o tobie i twoim synalku. Mi dobrze? Woodman, oczywiście, bo się trzeba było podpisać, nie? Na pierwszy rzut oka zaszantażuj barmana, by wydał wszczep. O. Na pierwszy rzut oka set through X3 wygląda jak talia zwykłych kart, jednak dla osób mających wszczepy oczu, które wygrały sobie nasz program set through X3, stają się one półprzezroczyste, dzięki czemu podstawiony przez kasyno gracz może kontrolować bieg rozgrywki, nie wzbudzając podejrzeń pozostałych osób przy stole. Kasyna, które zakupiły set through X3 odnotowują średnio o 30%, o 34% zysków więcej. To się po prostu opłaca. Aby zapoznać się z instrukcją obsługi, uruchom program set through X3 i wpisz kod licencyjny jakiś tam powodzenia. Okej, jeszcze nie wiem, czy zrobię akurat to. A, i tu jest wejście do tego kasyna. No i dobrze. Karta wstępu do Cherchez La Femme. Przyda się. Nie? Ale dziadostwo. To mi nie pykło. Trudno. Wow. No fajna knajpa, fajna. Taka całkiem
taka całkiem obrzydliwa. Mamy oko. I mamy jeszcze tutaj podłączenie. Dobra, no nie zaszantażowałem gościa. Okej, to faktycznie była szybka akcja. Do widzenia. Okej, no tak się wydarzyło niestety, że muszę wycofać. Jezu, jakbym wiedział, że to jest tak blisko, to bym se poszedł. Żyjesz? Wow! Okej. Uwielbiam te pistolety maszynowe. To już się nie liczy jako misja. Możesz ty. Wydaje mi się, że tylko ty umiesz strzelać precyzyjnie. Chodź tu. Ideolo. Już się nauczyłem chować broń, więc teraz to... Ja jestem sprite, a wy jesteście pragnienie. Ty coś masz tutaj ciekawego. Oddawaj. Okej, mamy to. Pewnie zaraz będzie nam jeszcze dzwonić kobitka. A no i dzwoni. Done and dusted. Jacob sends you his heartfelt thanks. Also says he'll, keep a closer eye on his implants from now on. Closing the gig. Śmieszne jest to, że ty to mówisz, a też nie masz oka. Dobra. Lekki karabin, jakiś tam pistolecik, jakieś tam inne karabiny, szczelby. Wszystkiego się pozbędźmy. Zostawię sobie ten karabin szturmowy, bo z jakiegoś powodu jest lepszy. Te pistolety sobie zostawię, no bo sobie je zostawię. A tak, tutaj idzie nóż, ten maczety, wszystko w cholerę sprzedać. Czemu nie mogę tego sprzedać? Aha, bo jest w ulubionych. A teraz mogę? Okej. Tutaj też mam co sprzedawać, tak. Tutaj też mam czym handlować. Ta obrzydliwa czapka, jakieś tam inne dziadostwo. Sukienki oczywiście, raczej nie będę tym chodził. Koszule. Zaraz. To zostawiam. Sentymenty, wiecie o co chodzi. Kamizelka taktyczna. Kombinezon motocyklowy. Jakieś tam coś tam, gdzieś tam, coś tam. Tutaj też mam parę rzeczy, ale niech na razie będą, bo to się może przydać. Rupiecie też idą w cholerę. I thank you very much. Jedyna rzecz, jaka nam została w tym momencie do zrobienia, to jest zadanie poboczne, które jest tutaj, jest blisko i
Jest też duża szansa, że nie będzie specjalnie inwazyjne. Czy ty tu tylko typie mi zostałeś? Jakieś tam masz dziadostwo, nie wiem co. Regina, praca z tobą to przyjemność, dziękuję. To się widzi i to się ceni, dostajesz ode mnie nowe kontrakty. Co ty gadasz? Oka. A, jeden. Jest nowy. Nie, dwa, nie, trzy. O, kurwa. Wiecie co? Najpierw zrobimy zadanie główne. Potem możemy się pobawić w jakieś tam kontrakty. Już możesz wstać, wiesz o tym, nie? Już się akcja skończyła. Tak. To, co chciałbym teraz zrobić, to otworzyć sobie schowek i dać tam dwa te pistoleciki, bo one są legendarne i niech sobie są. Pewnie są też coś warte. I tak. I lecimy do tego zadania pobocznego. A twoje kontrakty, cóż... Może przyda się coś z głównego wątku, tak dla odmiany w tym momencie, co? Ileż można robić... Ileż można kontraktów robić? Ja pierdykam, gościu. Naucz się jeździć. Nie powiedziałem, że ja umiem. My tu zjechać mieliśmy. Alina. Firmowe paliwo dla Karoliny z dedykacją. Znacie kogoś, kto śmieje się na hy? Ja znam jedną taką osobę. Bardzo dobry przyjaciel. Nie mam pojęcia. Nie chciałem tego wątku rozwijać. Nie wiem, czemu to zrobiłem. Jakby... Nieważne, nieistotne. A to ty. Cię nie pamiętam. Do you truly believe that those who have sold you your mechanical eyes have resisted the temptation Geralt of being Winkler. Cameras are all around us, even within us. Your joys, your worries, your life. For them it is all mere spectacle. Ever since Vic installed my Kuroshi eyes, I've had this feeling that someone's watching. Cybernetics are our undoing, a blessing and a curse. We replace our flesh most sacred with metal, their metal. They hold the off switch. Our sight, our breath, even our minds, theirs for the taking. But who are those who follow our every step, you ask? Jest w tym jakaś racja. Na pewno lepiej by mi się go słuchało, gdyby nie mówił tego w ten sposób. In their wretchedness, they placate their weary and oppressed masses by putting our laughter, our tears, on full display! Look, a real conspiracy guy. Like in that show! Quick, get next to him! I'll snap a still of you arresting him for revealing government secrets! Open your mind before it is too late! Jessica will like die when she sees this. Like, this is Max Nova. I just can't. Co wy pieprzycie w ogóle? Chyba jesteś rozczarowany młodzieżą. I recognize you. You come here often. Your eyes tell me that your mind has opened to the truth. Will you provide a humble donation so that I may continue my mission? Humble. Sounds affordable. Just don't spend it on stupid shit. Thank you. This has bought me a day or two. Na dzień? Za 1 euro-dolara? Nie wiem, co ty chcesz sobie kupić. Ale na twoim miejscu poszukałbym na ulicy, tu pełno leży gratów. Dobra, jakimś cudem mamy dopiero pół godziny nagrań, więc moim zdaniem lecimy na zadanie główne. Nie wiem jak wy, ale ja się bardzo cieszę. Dlatego, że po pierwsze wiem, jakie to jest zadanie.
I wiem, że tam będzie więcej gadki szmatki niż samego zadania. Po drugie, poznamy dwie bardzo znaczące postacie dla tej serii. Po trzecie, chętnie sobie posunę fabułę trochę w przód. Nie można posuwać do tyłu, chociaż mniejsza z tym, ja pierdolę, co ja jestem polonista, nie mam pojęcia, czy można posuwać w tył. Można chyba posuwać w tył. Ja za dużo mówię dziwnych rzeczy tutaj, zdecydowanie, jak się już rozkręcę. Mniejsza z tym, lecimy do Lizzie baru. Tam jest Regina Jones w ogóle, te dwie pięści, dwie Looking a ręce, little co się put tam... out there, input. Interest you in a preem BD? Not my first time, Don't remember you. because I didn't get in through the front. Huh, get a load of this one. Right. Rules are simple. Someone catches your eye, you do not grab them. You find them in the catalog, ask for a BD, and get yourself a box. No recording, no copping feels when the guards ain't looking. In you go. Have fun, input. Welcome to Lizzie's. Bardzo dziękuję. No, proszę bardzo, jaka kulturka. My, what a sweet little face you have. Hello. Max. Co to jest a nie, Demox, przepraszam. To jedna z tych historii, które są bardzo proste lub bardzo skomplikowane, w zależności od tego, kogo spytasz. Ale Janice nie lubi owijać w bawełnę. Maxy powstały, bo nie było innego wyjścia. Nie było nikogo, kto stanąłby w naszej obronie, kto zadbałby o to, aby prawo ulicy było sprawiedliwe i dla nas. Więc zajęliśmy się tym sami. The Mox to gang, którego członkami są wszyscy ci, o których ulica nie upomniałaby się, gdyby pewnego dnia zniknęli. Prostytutki, bezdomni artyści, buntownicy bez wyboru i bez dróg ucieczki. Niespokojne dusze, którym życie poskąpiło świętego spokoju. Moxy radzą sobie dzisiaj znakomicie, czego dowodem jest Lizzie's Club. Prężnie działający i efektywnie zarządzany klub braindansowy, jeden z najlepszych w mieście. Z tutejszych kabin rozkoszy korzystają gangsterzy i celebryci, lokalsi i wysoko postawieni korposi. Przyjeżdżający tu z centrum, większość z nich nawet nie wie, że klub należy do gangu. Nie mają pojęcia, że Moxy rządzą w okolicy, dbając o swoich ludzi, tak jak o swoich dbała legendarna wśród Moxów Lizzie. Nie znacie jej historii. Janice chętnie przedstawi wam wersję w pigułce. Lizzie pracowała tutaj w klubie, gdy była to zwyczajna dziura ze striptizem. Dbała o dziewczyny, pilnowała, żeby eurobaksy wpadały im do kieszeni, a zęby nie wypadały z ust. No więc kiedy jeden z tych popierdoleńców, chodzi o członka gangu Tiger Claws, zbyt brutalnie zabawił się z jedną z dziewczyn, Lizzie nie wytrzymała. Podobno pozbawiła go jajc z takim rozmachem, że przez 2 dni ścierali jego krew i żygi z podłogi. Gangusy jej tego nie darowały, nie żyła już chwilę potem. Ale ludzie, o których Lizzie dbała, przetrwali, zjednoczyli się i zbuntowali. I resztę historii znacie. No teraz już znam. Wcześniej nie znałem. Moje uszanowanie. Dzień dobry. Cicho jak na klub. Ale aczkolwiek design bardzo ładny. Dzień dobry. Hey, Get you something. so, curious. The name Lizzie's. Przed chwilą przeczytałem, że nie będzie tu pracowała, ale i tak For a pytam. long while, no. And it's none too sweet a story. Now I'm just flat interested. Real Lizzie ran a strip joint out of this place back in the day. Lizzie's Bar. Girls were paid right, insured, even had decent security. Good spot, all in all. Let me guess. It didn't last? No, Tiger Claws took care of that. Tiger beat one of Lizzie's girls real bad once. No hesitation, Lizzie O, z blasted Obrzyna. guy's Tego balls nie out. dopisali.
gang came back the next day. Liz was done. Tigers gave this place up to the Mox in the end, though, didn't they? Sort of. The Moxes had to make a deal with them. Luckily, they kept their heads, organized quick. Big boss now is Susie Q. But the sign stayed up, out of respect. And biz booms to this day. Okej, Look szukam for Evelyn. Evelyn Parker. You know if she's here? Who's asking? Big tipper. Generous when I get the answers I'm looking for. Appreciate the gesture, truly. But afraid I don't get paid to talk. Opposite, actually. It's all right, Mateo. I was waiting for this one. Evelyn Parker. I knew it was you as soon as you walked in. Sense on? Only tequila I drink. How do you know? I like to know everything about the people I work with. Either that or it was just a lucky guess. Why are we meeting here? Any particular reason? Actually, it doesn't seem much like your thing, this place. I'll take that as a compliment. Come on. Know a place we can talk where ears won't prick up to listen. We'll be in the lounge, Mateo. Anyone asks, we're not here. So, what can a horny Nothing's girl wrong. like me Really? do for a hungry Why don't you guy? just tell me the truth? A little I just vanilla told you. and sprinkles? Dziękuję. Or kinkier? Cóż tu mamy? Nic nie mamy. Usiąść mam. Żadnego czytania. Dex had a load to say about you. Called you professional, effective, and trustworthy. I hope he wasn't overselling. You don't give a rat's dick what Dex thinks. We both know that. You have trouble accepting compliments? No, just think flattery's beneath you. Am I wrong? Maybe Dex is beneath you. Have you known each other long? Just started working with him, in fact. I've heard there are two kinds of fixers. Those with stable crews on long contracts and short leashes. Loyalty and predictability they value above all else. Then there's the other kind. Dex's kind. Come on. Can't leave that hanging. Headhunters. They lay their trust elsewhere, not in people, but in a thing. Their intuition. They bet on potential. And if they lose that bet, it's the last mistake they ever make. I'm hoping Dex's intuition has served him well in this case. Let's cut to the chase. What do you got for me? Your target. I trust you know what it is. Relic. Secure your soul trinket. Key tech in the program, actually. We're tangling with Arasaka, making this heist one dangerous, risky motherfucker. Mm-hmm. Arasaka's poured billions into personality transfer technology. But me, I just want the data on this one. The chip is tucked away inside Konpeki Plaza, the hotel. You ever been? Arasaka seems to have quite the touch with that hotel chain. But I gotta say, Konpeki in Tokyo still leagues above the rest. The two are identical to each other. Japan staff, huh? The service can't be beat. Singapore, Paris, Washington. All the rest act like charity case cousins by comparison. Well, it's hard to argue with that, true. So where's this chip hiding exactly? In a suite on the top floor. The room's occupied by Yorinobu Arasaka.
Yorinobu Arasaka. In Night City. Guess the scream sheets weren't lying this time. It's on the lips of everyone in the city. Saburo Arasaka's only surviving son, heir apparent to the Arasaka Empire, in town. Please. Could it be? Emperor's prepared to cede his throne after 150 years? Doubt it. Only a handful of people in Night City know what the Arasaka's real plans are. Telling me you're one of them? So we're not jumping the Corp. We're jumping Yorinobu Arasaka himself. Yorinobu is a puppet. He lost all his cards years ago when he failed to do Daddy's bidding. Saburo's had Yuri's balls in a vice for years. He might just turn the screw and crush them outright if he learns his son's up to no good again. Even so, it's still Yorinobu fucking Arasaka. Top dog like Yorinobu's bound to have an army on call. Hotel's probably a goddamn fortress by now, too. Yorinobu keeps exactly no hustle around. Not one guard. Got rid of them a long time ago. Huh. Why's that? Surely you know what they say about Arasaka intel. Sneeze in Night City, and a blossom drops from a cherry tree in Tokyo. Yorinobu was convinced his Arasaka security detail reported directly to his father. Look, if you've got any spare aces up your sleeve, now's the time to show them. Now this should make your prick perk up. Yorinobu recently swiped the chip from an Arasaka laboratory. He's made a deal with Netwatch. Aims to sell it to them. Have you spotted my ace yet, or do I need to spell things out? Nope, don't buy it. Netwatch's integrity rests on their neutrality. Why would they tarnish their rep by procuring stolen goods? Netwatch provides net security for all corporations, and collects eddies in the millions for it. But in this day and age, everyone's in the game, and no one can afford to be a saint. To win, one has to go all in. So what's Yorinobu due to walk away with? Unimportant. You focus on the biochip. What could cyberspace's watchers and protectors offer him? Intelligence on his enemies? That doesn't matter in the least. Because you'll make sure the transaction never happens, and I get the chip. Ciekawe, czemu tak to ucięłaś. Fine. So no Arasaka security on the device because Yorinobu whisked it away in secret. Now, where's he hiding it? Well, likely in a specialized container. One that mimics an organic neural environment. On the outside, it looks like an ordinary briefcase. And the case is... You'll see for yourself soon enough. Provided we're done gossiping about the Arasakas. One more thing. Data that's on the chip. What is it? Irrelevant, entirely. We're talking about data Yorinobu snuck out of Arasaka. What's more, he wants to pass it on to Netwatch. Sounds pretty damn relevant to me. Listen, V. The relic. That's my concern. Your concern? Earning a paycheck. Just get the job done. I'll make sure your bank accounts are sated. Ciekawe, dlaczego ciebie ten relik interesuje w By sumie. Yorinobu. Studied finance and biotech in Tokyo. Probably to please his father. Mm-hmm. Saburo was grooming him to be his successor. But then Yorinobu cut himself off from the Corp. Joined the Steel Dragons, nomads from Tokyo. Heard they were planning an Arasaka coup, or its downfall. That flash of youthful rebellion ended like it usually does. Yorinobu returned to the fold, but the bitter taste remained. You know your stuff. But that's only one side of him. There's another. An intelligent man who has his own designs on the Corp. Seems to be risking everything with this relic scam. Yes, because he's fallen for the biggest lie this town puts forward. That he can gain and retain control of anything. Okay, what's next? Now comes the best part. Follow me. Got something for you. Should help you plan. Braindance from Konpeki Plaza. How's a brain dance supposed to help? Need facts, not thrills.
Think BDs are only good for fondling virtual tits, jacking off to in those boxes? No. They can be a very useful tool. Good for analyzing details human perception, even boosted, doesn't grasp. Exactly what you need. So what's on the tape? Yorinobu's suite. The glorious interior. You'll need to locate the relic yourself. To już czytałem. Hope I grabbed enough detail to make that possible. Hold up. Mean to say you recorded this? Mm-hmm. BD rec implant. Why, you object? Supposed to be Yorinobu's pad on the tape. Means you were inside. You know each other? How else could I get all this intel? I know him pretty well, actually. We have an arrangement. Strictly business. Suits us both, I think. Let's see this brain dance. Judy'll help. She's a mox, too. Besides, we go back, years. V, this is important. Judy's always been there for me. Always helped out. I trust her. But she's a mox, not the latest member of your crew. Try not to forget. So, you'll be a good boy, tread lightly, and keep that tongue on a leash. Relax. Believe it or not, I'm no stranger to tact. In biz or life. Demox też już czytałem. Hey, there you are. This is V. He's here for that BD role. And V, this is Judy. Best Braindance editor I know. Enough already. Gonna make me barf. Sensory sig amps, acoustic and emotive wave monitors. It's top shelf hardware. Yeah, most of it's customized. Only thing factory are the casings. Model this yourself? What do you think? Expression translator. Fuyutsuki, right? Thought the matrices on that series were fucked up. They were, but swapping out matrices is simple. And this was the only model that'd support additional scanware. All right. Compiled your BDF. What do you think? Will it do? Still pretty raw, but yeah, ought to do. Mm-hmm. V needs to get deep inside. That's most important. So, let's calibrate. Tune it to him. Nie ma to jak techniczna gadka, nie? Żeby kogoś polubić. Believe me, I've dealt with worse. Should see the jig street porn we gotta contend with sometimes. So, we drop V inside. Let him look, let him rummage around, right? How about it, V? Raw brain dance. Ever taken a dip before? Look, I'm no BD virgin, but the raw stuff? Uncharted territory. Relax. I'll explain everything. It's less complicated than it sounds. Sit down, settle in, and we'll get you going. Okej. Ładuję tyłeczek na fotel. Popękany zresztą. Gotta create your sensory profile first. A what profile now? A model of your perceptions and emotional responses. Need to adjust that so the raw BD won't overwhelm you. If I don't, best case scenario, you'll get nauseous as soon as you're in. Probably barf like you would in a shoddy virtue enviro. Mm-hmm. And worst case? Your synapses sizzle like locusts in a deep fryer. Super, rób to. We're not about to let that happen. Nuh-uh. Okay. Hit me. Just promise me it won't hurt. It won't. Not this time. Now sit still, look at me. Gonna run the analysis soft. Should feel a slight tingling. Mm-hmm. Praktycznie mój pad drgnął. Okay, now let's set the optics and other sensory. To też dziwnie zabrzmiało. Jezu, ja już nic nie mówię. Pretend it's an eye exam. Get a lot of requests like this? All the time.
But it's usually stuff the girls scroll at the club. I take that and do some routine porn tuning. Crank up the orgasms? More like cut out all the other shit. Fucking's business as usual for these guys. Their minds wander to grocery lists, spouses' birthdays, late bills, whatever. But even then, you can refigure things, mold the emotions into something unique, unforgettable. So, I can't complain. One more sec. Need to get the pain receptor limiters in. Okay. All set. You need to test your profile first. Tossing in a sample BD. You can use it to get to know the editor. Now let me see. Where could we... Can't he just use my recording? Why are we wasting time? So we don't risk our necks. Besides, won't take a sec. Got something here. Should be perfect. Dobra, dawaj. Mm-hmm. Let me give you the tailored version first. Let you get your bearings. Then we'll jump into editing mode. Be diving in 3, 2, 1. No to jest całkiem spoko. Plan simple. Do nothing odd. Don't get creative. You go in, snatch the cash, get out. And we sell the BD to those psycho freaks from the studio. Got it. And remember, everything on full blast. They'll spot us extra for a wicked adrenaline high. Okay, on you go. Down! Everybody! On the ground! I want to see you kissing the flooring! Money! Now! Or I will fucking drop you! I swear to God! Whoa! Yeah! Hey! Now! Before I blow your fucking head off! Ah! Slow, deep breaths. Your cortisol and adrenaline spiked, but the soft activated your hormone blockers. Nothing happened. You're alive and well. That was too much. Could feel the guy's pain, his stress, his hope. Hope wrapped up in something else. Mm-hmm. Probably took a booster just before. You'll be fine. Got everything set up? Let's switch over to editing mode. No, i tryb edycji jest spoko. Link to the BD roller's sensory array. You'll be able to look around freely. Whole scene's yours. Full cam control in analysis mode, so move around, zoom in and out, whatever else you come up with. Think of it as your own little sandbox. So, analysis mode, you control playback. Can even pause when you feel the need. Then you use the editor console to unpause. Try it. Plan simple. Do nothing odd. Don't get creative. You go in, snatch the cash, get out. And we sell the BD to those psycho freaks from the studio. Got it. Dream as hell, right? Well, that's not all. You can speed things up or rewind, whatever you like. Give it a try. Rewind. Roll it back to the top. All good. Neat. Now try fast forwarding a bit. Plan simple. Do nothing odd. Don't get creative. You go in, snatch the cash, get out. And we sell the BD to those psycho freaks from the studio. Okay. You can also reset the recording. That'll take you right back to the beginning. Try it. Now for some fun. This here's why you came in the first place. In analysis mode, you get to view and even scan details of the enviro recorded by the BD roller. Focus on the heat, the gun this gonk gets from his buddy at the beginning. Now scan it. Plan simple. Do nothing odd. Don't get creative. You go in, snatch the cash, get out. And we sell the BD to those psycho freaks from the studio. Got it. And remember, everything on full blast. They'll spot us extra for a wicked adrenaline high. Okay, on you go. Okay, right here. Ok,
Okej, co my tu mamy? Pogrubione fragmenty na osi czasu wskazują na moment, kiedy Braindanse pojawia się element możliwy do zeskanowania. Wskazówka będzie podświetlona przez cały czas trwania tej sekwencji, jeżeli edytor ustawiony został na właściwą warstwę. Wskazówki mogą nachodzić jedna na drugą, tam gdzie się pokrywają. Fragment osi czasu będzie wyjątkowo jasny. Po udanym zeskanowaniu wskazówka zniknie z osi czasu. Excellent. Let's move on. Now heads up. In analysis mode, you can ferret out background noise and conversations if the roller got close enough. This tech records everything, every little detail, even the sights and sounds the roller was never aware of. To see the sources of the recorded sensory signals, switch to the audio layer in the editor. Go ahead and try that now. Okay, good. Now you should see several sound signatures in the store. Choose one and hone in on it. Pack of 6, case of Brosif, and a couple of zappers. Okay, we have a deal today on 2 flavors, curry and surf and everybody! So, any thoughts? Unbelievable. Seriously, like what's happening right next to me. Yeah, it's how BD recording implants work. They pick up everything, all the elements in the background. Then an editor tweaks them, makes them pop. Keep playing with the sound, explore it a bit. We'll move on when you get bored. That's like the limits of the reality recorded by the BD roller. The editor won't let you outside it. Make sense? Sometimes you can analyze extra layers in the raw, stuff the roller's cyberware picked up. Like what? Ev's got Kiroshi optics that grab infrared, meaning you should be able to grab heat signatures from her recording. Huh. Hella nice. Now let's wait till the guy punches out the gonk at the counter. On the ground! You wanna see you kissing the flooring! Money! Scanning works on peeps, too. Walk up to the wounded chick. Try scanning her. Alright, next thing. Scroll forward to the part where our artist gets a lead injection. Now, or I will fucking drop you, I swear to God! Whoa! Yeah! My fucking head off! See that? They shot him and he never saw it coming. But you will. Here it comes. My favorite part of the game. See the blinking thing over the entrance? Surveillance cam. Must have caught our shooter. You'll see in a sec. Cam feeds to the screen behind the clerk. Roll back to where the screen's in the kid's field of vision, then scan it. His own Chumba shot him. Probably planned to all along. Must have got a nice slice of cred on the black market for a BD like this. BD freaks are ready to pay a preem for a real flatline. Anyway, if you've seen enough, you can exit. Chyba tak. Wychodzimy. Dosyć tego samouczka. Yeah, it's impressive, right? It's too bad most of the BDs we do here are only good for flogging the log. Anyway, you ready to do this? Look at your rec? Dunno, Let's take a break. Still feel like that kid when... Yeah. Think I'm done. V, there's no time. Get it together, please. Okay. Okay. Go ahead. Just need T-Bug to link in. Whoa, who? Runner for my crew, security specialist. She'll tell me what to look for while we analyze. No problem, I hope. Actually, it is a problem. Not what we agreed, Ev. Judy, T-Bug's a professional, discreet to a fault. You can trust her. Why? 'Cause you say so? Please, Judy. I'd never expose you to any danger.
You know that. Okay, V. Call T-Bug and we'll dive in. Hey, V, what's happening? Bug, listen. I got some useful footage from Konpeki Plaza. It's a Braindanse. Konpeki? Oh, thought as much. Someone there with you? Unimportant, T-Bug. Please focus. Need your help. Got no clue what I'm supposed to look for once I'm in. Alright, see if I can walk you through it. Jacking into your tech now. You've got to give me access. Opening port 1779. Secure protocol? Good, I'm going in. Should be getting my request now. Got it. You ready? A millisec. Okay, connection confirmed. Now some quick tip ice and we're clear. Ready to dance. Fire up, Judy. Konkrety. To mi się podoba. Alright, V, eyes open. Gotta find out where Yorinobu's keeping the relic. You look like a cut of fuckable meat. Are you? Evelyn. Adam, pieprzony smasher. I felt her fear. Sure got it under control quick, too. I said no. They'll have my head for this. Then you shall perish for a good cause. Shit, camera's packed with new tech. Motion sensors, heat sig activators, IFF. You skilled enough to kill it all? Mucho more than enough. Just need access to their subnet. Coś jakby... Nie, dobra. But make yourself comfortable. I need a minute to... Listen in on that conversation, V. Could be something important. Sure got it under control quick, too. Przepraszam was bardzo za to. On. Co się wydarzyło wcześniej. Coś mi ucięło generalnie materiał, ale już jest wszystko ok. My tutaj coś wiemy? Nie, nie wiemy nic. You look like a cut of fuckable meat. Modyfikacje cybernetyczne 96%. W sumie on ma coś w ogóle z człowieka, ten gościu. Tak, tu musimy wyszukać te systemy zabezpieczeń, wszystkie jakiekolwiek są. Motion sensors, heat sig activators, IFF. You skilled enough to kill it all? Mucho more than enough. Just need access to their subnet. No tak, wy musicie mi wybaczyć, że słuchacie tego drugi raz. Ale tak to właśnie jest. Tutaj coś jest jeszcze? O, mamy coś. System alarmowy. Alarm firmware's Mamy to. fresh, but saw excited birds chirping on a BBS. Something about lots of seeds falling to this sieve. Let me generate keys. I can forge their SIGs. Lecimy dalej. I said no. They'll have my head for this. Then Tu coś mamy? Oraz mamy dźwięk. Here in a drone, ventilation and cooling, servers, gotta be. Fancy doodads in here need to be controlled. you shall perish for a good cause. But make yourself comfortable. I need a minute to... Listen in on that conversation, V. Could be something important. Dobra. A co tu mamy? I need a minute to Telefon. finish. The program is still in the trial phase. We cannot take it to market as is. We shall see soon enough. Please speak with your father. He's taken a particular interest in this project. He can certainly explain the risks My father's involved. a tired, visionless old graybeard who thinks nothing will change, and he'll live forever in his tiny, frozen bubble. I should not even be listening to such things. You will listen to this. Saburo is an adult despot, utterly removed from reality. Stuck in some fossilized vision of a world
that no longer exists, of a world that may never have existed. We have not seen eye to eye for the past 20 years. I am quite sure we want now. Read the documentation carefully. The relic requires specific storage conditions. You must provide them. You know? Heard that? Relic docs gotta be around here somewhere. Look for them. To nie będzie łatwe. Ale spróbować można. Enough. Sorry to make you wait. Business can be stupid. It wasn't long. Not even long enough for me to grow bored. Is everything all right? You seem tense. Edgy. A moment. It will pass. I can get to work on that. Just one condition. You wish to make demands of me. Only one. Focus on me. Co my tu mamy? Bo coś mamy na pewno. Tutaj coś jest. Wieżyczka. Automated turrets. Latest scanner model. Systems all connected to the server. Can you shut them off? Externally, no way. Gotta get in, check out how they link into the system first. Looks like all their security systems are linked to the hotel subnet. We need the flathead. No other way to shut down these systems. Mamy już flatheada. Ourselves? Nope. At least I'm fresh out of ideas. No dobrze, że już go mam w takim razie. Oh, got any candy left? Stuff was pretty fun last time. Bedroom. Nightstand. I've got an idea. Be right back. Chyba nie mogę nic zrobić z tym. Very nice. But come here already. Just a sec. Looking for the perfect thing. Ah, you'll like this. What love is. To jest tylko broń. Nic ciekawego. Loaded. Safety's on. Good to know, though. Once you're in there, don't forget about that iron. Ja wiem. Until you've learned the myth. Manual details a special temp-controlled container. Relic needs to be kept real cool. So, chips gotta stay in the freezer. Yep, could damage it otherwise. Okay, switch on thermal layer detection in the editor. Should be easier to spot where Yorinobu's keeping the chip. Dobra, to będzie gdzieś bliżej. Ah, you'll like this. Okej, gdzie ty to tutaj widzisz? Bo ja chyba ewidentnie czegoś nie widzę. A, widzę, dobra. Nie, to klima Air jest. conditioning, standard model for hotels of this caliber. Temp matches that stipulated in the docs, but no way the chip's hiding there. No to jest raczej jasne, Temp nie? fluctuations, risk of damage. To będzie gdzieś tu. Oh, Donaghy's. Looks like Mr. Arasaka had something to celebrate. Really think you'll find the chip in there? Myślę, No że way. nie. Temp's too low, could fluctuate.
Nice try, though. Ale ona się wcześniej przeszła po mieszkaniu. Tutaj. Just a fancy-ass fridge. Cholera jasna. Tip doesn't match the guidelines. Won't find a thing here. Okej. Jeszcze gdzieś indziej. Tutaj. Ale gdzie tutaj? Tutaj. Mamy cię. Right. Grab the heat sig. Matches the spec in the docks. Yorinobu's got the case here. Guaranteed. Mm-hmm. We got it. Good work. Looks like we got everything we need. Quit out of the editor. No tak, wszystko chyba wiemy. Jest okej. Wychodzimy. Get everything you need? Yep, that'll do. Thanks, Judy. We got it. Later, T-Bug. Nice work today. See you soon. I'll wipe the cache on your data. You were never here. Keep it. I'll put it on Ev's tab. Portable device for handling BDs. I already uploaded your calibration settings. Not as sophisticated as what we got here, but should do the trick. And it keeps you out of harm's way. Clever. Speaking of harm's way, know what I see looking at you? Walking, talking corpses. We needed that recording, Judy. The BD practically does our job for us. The BD will be the death of us. Seriously. If Arasaka finds out you have it, you're dead. I'm dead. Judy, relax. Nobody will ever know. Evelyn, please. No shortcuts. You go that route, City'll always win. So be careful. Of course I will be. Besides, we'll talk in a bit. Okej. Wiesz co, już sobie nie pogadamy, Judy, za bardzo. Well, don't worry. Won't do anything to get you in trouble. But, I hope to see you again. Depends. On what? Whether you come alone or with a tag-along, like a net runner. No runners. I promise. See ya. BDS-y, pomysły. O Jezus Maria. BD rodzącego się dziecka. Minus trzeba podłączyć nagrywarkę prenatalnie. To zwiększa koszty. Plus nikt jeszcze tego nie zrobił. BD najbardziej typowych snów. Kompilacja. Minus trzeba konsekwentnie nagrywać sny kilkunastu, kilkudziesięciu osób przez co najmniej rok, żeby wyłapać powtarzające się motywy. Latanie, pływanie, spadanie, gubienie butów. Plus to wykonalne. 2 BD nagrane przez 2 aktorów. Ścieżka sprzężona tak, żeby oglądało się jak jeden BD. Minus nie ma takiego techu. Plus to zajebiste. To chyba ona pisała. Tak to wygląda, jakby to ona pisała. Już idę. Idę. Tak tylko One oglądam. sec. Let's walk. Dawaj. Well, what do you think? Intel on Yorinobu, the chip, the BD from Konpeki. Winds are right. Plan's perfect. Job like this comes 1 in a million. Thanks. Now the punchline, please. Just sounds too good to be true. What's the catch? Cold feet. Are you looking to get out of it? I want to know if you're really in control here. You're not sending me into the sort of shit I can't wait out of. V, I have 0 reasons to haze you. We're in this together. Really. Trust me that I got this. You're not worried? Arasaka will flag and screen anyone who's had dealings with Yorinobu.
Well, they'll have a long list then, packed full of big names, much bigger than mine. You tell me who they check first. Corpo hotshots and cutthroats, or a little bedroom plaything like me? Think I see how you know so much about Yorinobu. It's simple. Men like pillow talk a bit too much. So it's just about the sex. Biz. And biz only. You sure Yorinobu doesn't expect this kind of move from you? He's got no idea. Trust me. He's too busy with Netwatch to give me that kind of attention. Besides, even if some suspicion takes root in his mind, it shouldn't matter. He won't react in time. And that's something you'll handle, right? So, what now? V. Do this job for me. I mean me alone. No splitting the payout with anyone else. No middlemen. No Dex. You want to fuck over our fixer? I knew something was up. Dex is a middleman. And a useless one at this point. Evelyn, you don't mess with fixers. That's the one rule every merc in this city knows. And actually follows. But if we're smart... Doesn't matter. Mistake like that'll cost you your rep. Without a rep, you're nobody. You sure you want to do this? Better ask yourself that question. Do you want to spend the rest of your days blasting scabs? Or become a legend overnight? Your choice. If I agree, there'll be hell to pay, for sure. I know. Whatever you decide, it stays between us. I can offer 50%. Eddie's enough to do whatever the hell you like. I'll be finished. Dex won't forgive a dirt move like this. Dex isn't the only fixer in town. But my offer's the only one you'll ever get. Let me think about it. Mm-hmm. If you need me, call. I'll send you my number. Okay. Good luck. Now go. I need a few words with Judy. Okej. Żegnaj, Evelyn. A propos tego wyboru. Zawsze, ale to zawsze wybierałem, że powiedziałem to Dexowi. Zastanawiam się, czy tym razem nie zrobić odwrotnie. Beautiful. T-Bug already called. Said she's working her magic. We're all set. Ready to go. What now? Now we do the job I hired you to do. Grabbing that vital chip. We'll talk about the rest at the afterlife. See you there. Great. Be there in no time. See you, Mr. B. Czyli lecimy do Afterlife. W tym momencie. Afterlife. Czyli jeden z największych. Ja już pierdzielę. Inwestuję w zdolności techniczne. Walić to. Czyli typowy bar dla fikserów. To chciałem powiedzieć. I naprawdę zastanawiam się, czy teraz właśnie nie spróbować wychujać, że tak powiem nieładnie, Dexa. Choć w gruncie rzeczy domyślam się, że i tak ma to gówno rakie znaczenie, że tak powiem. Okej. Dobra, wyjdźmy sobie tylko z tej knajpy. Mamy skok na głęboką wodę do zrobienia. Jednakże mamy znowu te zadania poboczne tutaj durne do zrobienia. Oraz mamy 3 kontrakty, które Regina nam osobiście dała, gdyż jest z nas niezwykle zadowolona. I zastanawiam się, czy tych kontraktów sobie najpierw nie dziabnąć, skoro już je mam. Bo w sumie dlaczego by nie? Ale to pomyślimy w następnym odcinku. Na ten moment wyjdźmy tylko z knajpy, bo ten odcinek i tak się przedłużył już dwukrotnie. Jeszcze Jackie Wells oczywiście do mnie pisze. Co tam, Jackie?
Hola, jak tam wszystko gra? Spotkałem się z klientką, pokazała mi Braindanse, miejsca, które mamy odwiedzić. Braindanse. No dobra, to dawaj znać co dalej. Dobra, no to widać znać co dalej, a ja w tym momencie żegnam się z wami bardzo. To jest najdłuższy odcinek, jaki do tej pory zrobiłem. Mam nadzieję, że mi się to nie powtórzy, ale chciałem już dociągnąć jakby tą misję do końca, nie robić z tego dwóch mniejsza. Tym razem kończymy. Dziękuję wam bardzo za uwagę. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!